Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej edycji wykładów pod tytułem Zawód Naukowiec, które są organizowane w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Naszym dzisiejszym gościem jest absolwentka, jak i pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a dokładniej Instytutu Nauk o Ziemi, pani profesor, doktor habilitowana Monika Fabiańska. Bardzo miło mi pani profesor tutaj panią witać w studiu. Monika powie nam dzisiaj coś więcej na temat antropominerałów, czym są, jak powstają, także o wszystkim tym dzisiaj się dowiecie. Jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, bardzo zapraszam panią profesor do wygłoszenia wykładu i mam nadzieję, że państwu ten wykład się spodoba. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani profesor. Po tym wykładzie będziemy sobie z panią Moniką tutaj dyskutować na temat tej tematyki antropominerałów, także po wykładzie zapraszam także państwa do rozmowy. Szanowni Państwo, prezentowany wykład jest częścią cyklu wykładów Chemia sposobem niechemicznym wyłożona. I dzisiejszy temat to temat antropominerały. Nie chodzi o minerały, które występują w ludzkim ciele, ale minerały, które powstają dzięki działalności człowieka. Człowiek bowiem wpłynął w bardzo mocny sposób na mineralogię Ziemi, tworząc minerały, które utworzył celowo lub w sposób niezamierzony jako produkt uboczny swojej działalności, na przykład przemysłowej. Człowiek tworzy związki syntetyczne, takie jak ceramika, szkło, granaty, nanorurki, tworzywa sztuczne, które następnie stają się surowcem dla tworzących się minerałów. Przed nami przykład takich syntetycznych granatów, bardzo atrakcyjnych wizualnie, które stanowią zarówno kamienie szlachetne, ale również są używane w laserach. Oprócz tego powstają także minerały, które tworzą się spontanicznie w wyniku działalności człowieka. Dodatkowo człowiek przemieszcza także na wielką skalę osady, skały, minerały w ramach swojej działalności, w których one nigdy wcześniej nie występowały, gdzie złoża tych minerałów się nigdy nie pojawiały. Efektem tego jest zmiana mineralogii naszej planety. Dzisiejszym tematem będzie drobny wycinek tej całej działalności, czyli nowe minerały, które się tworzą spontanicznie w wyniku działalności człowieka. Zacznijmy od definicji minerału. Minerał to po prostu substancja chemiczna, która powstała w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych. Substancja ta ma konkretny skład chemiczny, ma właściwości krystaliczne, ma właściwości fizyczne, chemiczne. Zatem pojawia się pytanie, kluczowe dwa słowa. W wyniku naturalnych procesów, czyli pojawia się pytanie, czy minerał może być w ogóle pochodzenia antropogenicznego? Czy można mówić o antropominerałach? Owszem, są takie minerały, jest taka cała klasa, jednak są konkretne warunki, które powodują, że minerał jest antropogeniczny. To znaczy, po pierwsze, nie może być bezpośredniej działalności człowieka, czyli produkty, takie jak cement na przykład, nie są antropominerałami. Nie może dochodzić do bezpośredniego produkowania przez człowieka danej substancji. Powstają one w jakiś sposób uboczny. A w jaki? Za chwilę pokażę. Powstają także w naturalnych procesach. I tylko pod takimi warunkami International Mineralogical Association może zaakceptować związek jako minerał. Taka substancja jest zgłaszana do tego związku i po pewnym czasie akceptowana albo odrzucana jako minerał antropogeniczny. Ile stworzyliśmy takich minerałów? Do tej pory zaakceptowano 208 minerałów antropogenicznych, czyli takich minerałów, które powstały w sposób niezamierzony. Mogą one powstawać albo w wyniku tylko i wyłącznie działań człowieka, czyli nie ma w ogóle naturalnych odpowiedników takich minerałów i to jest 91 sztuk takich substancji,
lub w znaczącej mierze, w znaczącej ilości w wyniku działania człowieka. To jest 117 takich minerałów. Oznacza to w przypadku tej ostatniej grupy, że mogą powstawać również naturalnie, ale bardzo rzadko. A zatem gdzie powstają takie antropominerały, czysto antropogeniczne, chcę tylko przedstawić dzisiaj? Po pierwsze składowiska różnego rodzaju ród i ich odpadów. I przed nami pierwszy przykład takiego minerału, pochodzący, jak sama nazwa wskazuje, z miejscowości Smerkowec, czyli smerkowecyt, minerał bizmutu, znaleziony jako wykwity na powierzchni ród tego pierwiastka. Dwa kolejne minerały, będące minerałami wanadu i strontu, różniące się tylko ilością cząsteczek wody w swojej strukturze, z kolei pochodzące z USA, delirioid i metadelirioid. Takie charakterystyczne, żółtawe, kremowe naskorupienia na powierzchni skały. Kolejne miejsce, gdzie mogą się tworzyć takie minerały, to ściany chodników i szybów kopalnianych, a więc te miejsca, które człowiek w ramach swojej przemysłowej działalności górniczej odsłonił na działanie wody i powietrza. 49 takich minerałów znaleziono. Pierwszy z nich, proszę bardzo, blue lizardyt, zielonkawe kryształy o pokroju igłowatym, i drugi gunteryt, bardzo atrakcyjny minerał o kolorze pomarańczowym. Oba pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Mogą być to także wytrącenia z wód kopalnianych, czyli minerały, które krystalizują w tych miejscach, gdzie wody kopalniane są gromadzone. Na przykład flukit, bardzo ładny, różowawy minerał manganu i arsenu, tym razem pochodzący z Francji. 8 takich minerałów zarejestrowano, stanowiących wytrącenia z wód kopalnianych. Tworzą się one także z materiału, jakim są żużle albo ściany pieców, a więc w kontekście takim już bardziej hutniczym. Simonkoleit na przykład, czy nealit. Nealit jest chyba jednym z najbardziej interesujących minerałów tego typu. Jest to minerał, który powstał w kontakcie starożytnego żużla sprzed naszej ery, deponowanego, wyrzucanego po prostu na plażę. Starożytni Grecy, produkując żelazo, odpady z swojego hutnictwa, tak jak się to dzisiaj nam zdarza, deponowali po prostu w morzu, na plaży. Efektem tego, proszę Państwa, był kontakt, wieloletni kontakt wody morskiej z takim żużlem. Tu mamy właśnie tą plażę w Lawirion, w wschodniej Attyce, gdzie jeszcze do dzisiaj można znaleźć te żużle. Dzisiaj ten żużel jest obiektem kolekcjonerskim, po prostu ludzie chętnie go zbierają, a mineralodzy znajdują nowe minerały, takie właśnie jak nealit. Kolejne typy minerałów to takie, które utworzyły się w kontakcie z drewnem z kopalni lub w rurach systemów geotermalnych, na historycznych artefaktach lub ewentualnie w jakichś różnych innych kontekstach. I może chciałam przedstawić abchuryt. Abchuryt to minerał, który powstał na cynie, na transportowanej cynie, która w wyniku katastrofy statku dostaje się do morza i tam ulega przemianom, krystalizuje na niej chlorek cyny. Tu widzimy przed sobą chlorek cyny, który wykrystalizował na powierzchni cynowego talerza, takiego jakiego używali niegdyś marynarze. Znaleziono go po prostu we wraku statków. Po wydobyciu okazało się, że jest pokryty warstwą takiego kremowego minerału. No i nasinit, który jest związany właśnie z systemami geotermalnymi, tworzy takie charakterystyczne białe naskorupienia. Do moich ulubionych antropominerałów należą minerały antropogeniczne, organiczne, tworzące się na składowiskach odpadów powęglowych, czyli po prostu na hałdach. Przed nami kladnoid, nazwa pochodzi od Kladna w Czechach, gdzie pierwszy raz zarejestrowano ten minerał, hoelit, no i proszę Państwa rawatyt. 3 ciekawe organiczne minerały, rzadko się pojawiające. Są to po prostu substancje organiczne. Substancje
takie jak Państwo widzą, imit kwasu ftalowego, utleniona wersja antracytu, czy po prostu herawatyt, który jest najprawdopodobniej fenantrenem. Struktura jeszcze do końca też nie jest rozpoznana. Mój ulubiony to kladnoid. Kladnoid, który znaleziono także na naszych polskich składowiskach tutaj na Górnym Śląsku, a synteza tego antropominerału jest bardzo skomplikowana. Pierwszym etapem jest zapożarowanie hałdy. Wysoka temperatura produkuje kwasftalowy w wyniku pękania makromolekuły materii organicznej. W warunkach beztlenowych kwas ftalowy tworzy bezwodnik, czyli zamyka pierścień. Tworzy się taki bezwodnik. Warunkiem jest to, żeby nie było dostępu do wody. Najczęściej jest to w takim właśnie wyziewie, gdzie substancje z strefy zagrzewania wyziewają ku powierzchni, bo kladnoid pojawia się właśnie na powierzchni jako skorupa. Jeżeli jest obecny amoniak w tych wyziewach, to ten bezwodnik reaguje i tworzy imit kwasu ftalowego, czyli właśnie kladnoid. Warunkiem jest dość wysoka temperatura, przynajmniej 300 stopni, no i obecność takich katalizatorów jak sole żelaza. Ponieważ w odpadach górnictwa węglowego żelaza nie brakuje, w związku z tym ten związek się często pojawia. Jest on jednak związkiem, który jest trudny do uchwycenia, dlatego że lubi znikać, rozpuszcza się dość dobrze w wodzie i każdy deszcz po prostu usuwa go, wypłukując w głąb składowiska, gdzie ponownie ulega tym samym przemianom. Proszę Państwa, żyjemy w erze antropocenu. Często mówi się w tym kontekście tej ery o dwutlenku węgla, o zanieczyszczeniach, o efekcie cieplarnianym, o dziurze ozonowej. Ale warto zwrócić uwagę także na to, że antropocen to era antropominerałów. Stworzyliśmy ich 208. Wydaje się, że to jest niedużo, jeżeli porównamy z ogólną liczbą zarejestrowanych minerałów przekraczających 4500 sztuk, ale większość z nich powstała w ostatnich 200 latach, a więc są to minerały związane z erą industrialną. I ostatnie takie duże wzbogacenie mineralogii Ziemi to wielkie wydarzenie oksydacyjne, gdzie powstało w ciągu około miliarda lat nowych 2500 minerałów. A zatem porównajmy, jak wygląda ten skład mineralogiczny Ziemi. Pierwotne minerały Ziemi beztlenowej to 2000. Około 2500 to minerały wielkiego wydarzenia tlenowego. 208 to te, które myśmy wyprodukowali, więc około powyżej 4%. Ale jeżeli spojrzymy na tempo tworzenia tych minerałów, oznacza to, że mniej więcej jeden nowy minerał powstaje na 1 rok. A te 2500 minerałów powstało w ciągu 1 miliarda lat. A zatem jeden minerał tworzył się przeciętnie na 400 000 lat. Więc dynamika tworzenia nowych minerałów jest nieporównywalna, jest ogromna. Stąd widzimy, że również na obszarze mineralogii mamy do czynienia z antropocenem. A to dopiero początek. Proszę Państwa, cały czas dostarczamy nowe surowce dla nowych minerałów. Jakie piękne minerały mogą pochodzić ze składowisk naszych samochodów. Ile tam różnych substancji jest, które mogą w spontaniczny sposób stworzyć nowe związki. Więc warto może studiować te antropominerały. One na razie stanowią coś w rodzaju ciekawostki, ale cóż, nie wiemy, jak będzie się rozwijała sytuacja dalej. Mamy również, proszę Państwa, do czynienia z nowymi kamieniami ozdobnymi. Spójrzmy na takie szkło morskie, szkło plażowe. Proszę Państwa, to co widzimy, to jest Glass Beach w Kalifornii, gdzie od roku 1900 wyrzucano odpady bytowe. Przez dziesiątki lat, do 1967 roku, nazbierało się tego dość dużo, a przyroda z tym, co jest biodegradowalne, sobie poradziła. Pozostałe elementy zostały po prostu usunięte przez ludzi zbierających różnego rodzaju metale. Zostało szkło. I to szkło w kontakcie z wodą, przerabiane przez dziesiątki lat, utworzyło właśnie taką szklistą plażę, zasłaną drobinami szkła o różnych barwach. Co więcej,
okazało się, że taka szklana plaża jest bardzo atrakcyjna turystycznie. Dzisiaj lokalne władze zachęcają turystów, żeby raczej nie zabierali tych fragmentów szkła, a sama szklana plaża znajduje się pod ochroną jako część dziedzictwa Stanów Zjednoczonych. No dobrze, ale proszę Państwa, plaża to miejsce tworzenia skał, konkretnych skał, piaskowca plażowego. Co stanie się za parę milionów lat, kiedy to szkło razem z piaskiem zostanie pogrążone głębiej i zespojone w postać nowej skały? Będziemy mieć zatem skałę, która zawiera w sobie szkło pochodzenia antropogenicznego. Mamy zatem antroposkałę. Co więcej, proszę Państwa, to szkło jest tak na tyle atrakcyjne, że stało się surowcem jubilerskim. Przed nami przykład takiego surowca, a nawet stało się obiektem podróbek. Skoro można coś sprzedać, to można to również podrobić. Jednak trawienie kwasem szkła nie sprawia, że przyjmuje ono tak atrakcyjny, satynową fakturę, jak jest to w przypadku tego szkła, które zostało poddane działaniu wody morskiej. I kolejny przykład kamienia ozdobnego. Fordyt. Czym jest ten psychodeliczny kamień o dziwnych kształtach i dziwnych kolorach? Nie, to nie jest naturalny produkt. To, proszę Państwa, nagromadzenie farby samochodowej z fabryki Forda. Kiedy karoseria była natryskiwana farbą, to część z tej farby ściekała po kratownicy, tworząc sople. A te sople zarejestrowały kolejne warstwy o różnych kolorach. Pracownicy Forda prędko dostrzegli, że jest to coś ciekawego i zaczęli to kolekcjonować. Dziś Fordyt jest obiektem także handlu w internecie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może znaleźć produkty z takiego Fordytu stanowiące ozdoby, chętnie sprzedawane i kupowane. Proszę Państwa, i na koniec ostatnia rzecz, którą możecie znaleźć Państwo w 500 metrów od tego miejsca, w którym toczy się nasz wykład. Antropobrekcja, tak nazwałam spojenie powstałe pod wpływem wysokiej temperatury różnych fragmentów skalnych na składowiskach odpadów powęglowych, czyli po prostu na hałdach. Kiedy proces samozagrzewania, proces zapożarowania się toczy, temperatury mogą dochodzić nawet do 1300 stopni, a wtedy skały topią się i tworzy się właśnie taki nowy produkt, nowa skała. Ona może być oczywiście obiektem wydobycia, bowiem po takim przetopieniu ma właściwości mechaniczne, które pozwalają wykorzystać antropobrekcję jako materiał, jako kruszywo pod drogi. Jednak wygląda na to, że stworzyliśmy zupełnie nowy rodzaj skały nieistniejący w przyrodzie. Zatem zapraszam Państwa do śledzenia tych niezwykle interesujących obiektów, które pod wpływem naszej działalności wytworzyła przyroda. Dziękuję za uwagę. Bardzo, Moniko, dziękujemy Ci za absolutnie fascynujący wykład. Ja już teraz jestem fanem Fordytu. Czuję, że będę go szukać, dlatego że przemawia absolutnie do mojego poczucia estetyki, także absolutnie szalony antropominerał i myślę, że skradł moje serce. Co więcej, fordyty są różne. Zależy to oczywiście od rodzaju farby, które używano, a nawet są epoki, ze względu na modę w kolorach, są epoki różnych fordytów. Ja już jestem pewna, że będę przeszukiwać internet, ale zanim wrócimy do tematu antropominerałów, ja chciałam coś więcej się dowiedzieć o Tobie. O Tobie jako o naukowcu. Jak przebiegała Twoja kariera naukowa, jak zaczynałaś, jakie skończyłaś studia, czy możesz nam coś więcej na ten temat powiedzieć? Ja jestem chemikiem z tego podstawowego wykształcenia. Skończyłam nawet specjalizację synteza chemiczna i wkrótce po studiach zostałam przyjęta na ówczesny Wydział Nauk o Ziemi, obecnie Instytut Nauk o Ziemi, do laboratorium jako technik. Po czym po kolejnych stopniach kariery zostałam doktorem, potem habilitowanym, w końcu profesorem. A specjalizacja to geochemia organiczna, czyli zastosowanie chemii organicznej w obrębie nauk o Ziemi.
Przede wszystkim tu chodzi o paliwa kopalne, o zanieczyszczenia organiczne występujące w środowisku z uwagi na wykorzystanie paliw kopalnych. Tych zagadnieniach się specjalizuje. Ostatnie lata to przede wszystkim składowiska odpadów powęglowych, czyli po prostu hałdy i procesy na nich przebiegające. Temat bardzo fascynujący, ale mało rozpoznany w tej chwili w nauce. Rozumiem. Czyli Śląsk wydaje się absolutnie fenomenalnym miejscem do prowadzenia tych badań. Lepszego sobie nie mogłaś wymarzyć. Ja chcę powiedzieć, że składowiska, czy hałdy budzą we mnie mieszane uczucia. To znaczy, z jednej strony kocham je za to, że jest tam olbrzymia ilość ciekawych, badawczych tematów. Olbrzymia. Jak mówię, wystarczy wejść na składowisko, obrócić się 3 razy i nowy temat do badania się zaraz znajdzie. Jest tam mnóstwo fascynujących procesów. Olbrzymia ilość nowych produktów, których skład nie jest do końca rozpoznany. Ale z drugiej strony nienawidzę składowisk, dlatego że są to miejsca emisji różnego rodzaju substancji, które nie są zdrowe dla człowieka. I w tym miejscu od razu chcę powiedzieć, że nikogo nie zachęcam do tego, żeby samodzielnie wchodził na składowiska. Mamy sobie zajęcia ze studentami, gdzie prezentujemy im zagrożenia związane z hałdami, zagrożenia związane z procesami, które tam zachodzą, ale nigdy nie wpuszczamy ludzi samotnie. Czyli jeżeli ktoś chciałby penetrować hałdy, to zachęcam do tego, żeby to robić w grupie i na pewno w sytuacjach takich, gdzie jest to pod kontrolą. Hałdy są niebezpieczne. Są niebezpieczne z bardzo wielu powodów, chociażby z tego powodu, że wyciela się duża ilość tlenku węgla, czyli czadu. Więc no, trzeba być z kimś doświadczonym. Tak, trzeba być z kimś doświadczonym, trzeba być ostrożnym. Sam teren jest trudny, bo to jest teren usypanych luźnych kamieni, od dużych głazów po miał, także chodzi się po tym bardzo ciężko. Nie zachęcam naprawdę do tego, żeby uprawiać samodzielnie zwiedzać hałdy, tak. Absolutnie. Czy poza Śląskiem są jeszcze jakieś miejsca, w których prowadzisz badania? Tak, na przykład był taki okres, gdzie badałam zanieczyszczenia antropogeniczne związane ze stacjami na Antarktydzie. Po prostu, no niestety człowiek ze sobą niesie te związki, które wykorzystuje i je wprowadza do środowiska. I także to dotyczy tego, wydawałoby się, dziewiczego terenu, jakim jest Antarktyda. Otoczka stacji badawczej niestety ta gleba zawiera bardzo dużo różnego rodzaju substancji. Czyli to jest takie super oryginalne miejsce do prowadzenia badań, jeśli ma być, szczera, no dość odległa od Śląska, ale to też fascynujące, żeby w takich odległych miejscach te badania prowadzić i twój zawód umożliwia to, że tak. To znaczy ja tam bezpośrednio na Antarktydę nie pojechałam, natomiast dostałam materiał, który wykorzystałam do badań. Do badań, rozumiem. Z twojego wykładu można wywnioskować, że, bo miałam takie pytanie dotyczące tego, czy antropominerały są bardziej odpadem, czy produktem, który można do czegoś wykorzystać? Antropominerały na razie pojawiają się w niewielkich ilościach. Na razie. To znaczy w tej chwili są to raczej ciekawostki mineralogiczne niż coś, co się praktycznie wykorzystuje. Praktycznie można wykorzystać właśnie taką antropobrekcję, to o czym mówiłam, że można skruszyć, jako kruszywo użyć pod drogi. To tak, owszem. Natomiast takie wykwity, powiedzmy siarki, jak tutaj widzimy na tym fragmencie skalnym, one do niczego się nie przydadzą, bo jest ich po prostu za mało. Nie można wydobywać siarki taką techniką. To jest raczej ciekawostka, ale one są świadectwem pewnych procesów. Procesów, które związane są z uruchamianiem pierwiastków z odpadów, które myśmy zgromadzili. I ta mobilizacja pierwiastków dla przyrody i dla nas nie jest wcale dobra. Zakłada się, znaczy większość ludzi ma takie podejście, no wysypano skałę płono i ona sobie tam leży i nic nie robi. To jest nieprawda. Takie odpady są reaktywne, reagują z tlenem. Reakcja z tlenem materii organicznej, która jest obecna w tych odpadach, zachodzi z wydzieleniem ciepła i po pewnym czasie dochodzi do samozapłonu. Czasami te hałdy się nie palą. To nie jest pożar w takim znaczeniu, jak rozumiemy pożar domu, powiedzmy, gdzie są płomień, kłęby dymu i tak dalej. Nie, to jest taki proces grzania. Ale ten proces grzania wydziela bardzo dużo amoniaku, siarkowodoru, tlenku węgla, dwutlenku węgla, metanu. I to powoduje, że te związki przenoszą się do atmosfery.
a w atmosferze migrują dalej. Proces oddziaływania przyrodniczego zanieczyszczeń z hałdy nie jest też dobrze znany. My nie ujmujemy na przykład hałd jako istotnego elementu emisji dwutlenku węgla, co jest moim zdaniem bardzo dużym problemem. To jest duże niedocenienie tego, co się tam naprawdę dzieje. Proszę wziąć pod uwagę, że na 1 tonę węgla przeciętnie przypada 1 tona odpadów. 1 na 1. Czyli masa skał, które wydobyliśmy, reaktywnych skał, które wydobyliśmy z ziemi, jest naprawdę ogromna. No i teraz co z tymi skałami zrobić, prawda? No, składa się je w składowiska. W większości nasze skały niestety nie są w tej wersji surowej, nieprzerobionej przez pożar, nie nadają się do niczego, bo są miękkie. Więc jedyny sposób to jest właśnie odłożyć je. Idealna sytuacja jest taka, kiedy one zwietrzeją sobie w niskich temperaturach, rozłożą się, zlasują, no i to jest wtedy dobrze. Natomiast jeżeli się zagrzeją, to wtedy naprawdę mamy problem. Czyli twoje badania są takie mocno interdyscyplinarne, bo łączysz nie tylko rzeczy związane po części z ochroną środowiska, tak jak powiedziałaś, bo warto kontrolować, jakie to są antropominerały, co się z nimi dalej dzieje. Trzeba chyba poznawać te procesy, bo to jest temat nowy, prawda? To nie jest coś, co badamy od stuleci. Nie, to jest bardzo nowy temat. Pojawił się na naszym wydziale w roku 2006, kiedy koleżanka z Piekar Śląskich przywiozła mi kilka skał i mówi, Monika, co z tym można zrobić? No ja mówię, daj, to spróbuję zobaczyć, co się stało z organiką. Bo to było akurat z pożaru. No te skały miały charakterystyczny zapach koksowni, czyli taki niezbyt przyjemny. No, uczciwie mówiąc, to bardzo nieprzyjemny. Czyli nie można mieć bardzo wrażliwego nosa tej pracy. No, pierwsze, co wchodzimy na hałdę, to pociągamy nosy i mówimy, o tutaj w tą lewą stronę to trzeba pójść, bo tam się zaczęło już grzać, tam się coś dzieje. Więc nos jest bardzo potrzebny geochemikowi. A już tak na serio mówiąc, to tak, zaczęło się to w 2006 roku i tak stopniowo poszerzamy jakby gamę naszych zainteresowań. Zaczęliśmy od bardzo podstawowych badań, żeby zobaczyć, w jaki sposób ten materiał się przeobraża? Co się z tym materiałem tak naprawdę dzieje podczas tych procesów? W tej chwili przeszliśmy bardziej na taką ścieżkę ochrony środowiska, czyli oddziaływania środowiskowego, badań, jaka następuje emisja. Między innymi na przykład współpracujemy z ULKą, z Uczelnianym Laboratorium Kontroli Atmosfery. Także oprócz naszego zespołu jeszcze dodatkowo doszła ULKA i współpracujemy z AGH w tych badaniach podstawowych, z Politechniką Śląską. Także tutaj wydaje się, że ten temat się robi coraz szerszy, coraz bardziej obfity, no, co mnie bardzo cieszy. Tak, współpraca jest super istotna, ale czy współpracujesz też, bo wymieniłaś tutaj jednostki takie naukowe, czy poza jednostkami naukowymi są jakieś instytucje, nie wiem, właśnie kopalnie, z którymi współpracujesz, czy raczej to są wszystko takie współprace naukowe, czysto naukowe? Nie w sensie takiej regularnej współpracy, ale z kopalniami mamy zawsze kontakt i z samorządami lokalnymi, kiedy wchodzimy na hałdy. Bo ktoś jest zawsze właścicielem hałdy. Hałda nie jest bezpańska. Samorząd lokalny udziela nam zgody i w zamian za to dostaje od nas wyniki analityczne. To, co żeśmy odkryli, po prostu informujemy ich. Chociażby dla nich jest to interesujące z punktu tego widzenia, że powiemy im, gdzie są te punkty gorące, jakie są temperatury aktualnie, bo robimy takie badania pirometryczne, gdzie sprawdzając po prostu po kolei na hałdzie, gdzie jest wyższa temperatura, czy kamerą termowizyjną, czy z drona, no po prostu to jest dla nich interesujące. Na pewno interesująca jest też dla nich emisja, zwłaszcza szczególnie tych komórek ochrony środowiska w samorządach lokalnych. No i jeżeli właścicielem jest kopalnia, to też oczywiście za zgodą kopalni możemy wejść na taką hałdę. Wtedy no to też udzielamy informacji dotyczących tego, co znaleźliśmy się, jakie są odkrycia.
Czy istnieją, albo czy będziecie myśleć nad tym, w jaki sposób zabezpieczać takie miejsca? To już jest bardziej gestia Straży Pożarnej i od wyspecjalizowanych komórek właśnie kopalnianych. W tym miejscu my jakby nie możemy uczestniczyć. My nie mamy doświadczenia ani sprzętu pod tym kątem. Także tu w tym miejscu nie bierzemy udziału. My bierzemy udział raczej w badaniach podstawowych. Jest to na pewno poważny problem. A czy możesz nam jeszcze powiedzieć, dlaczego te antropominerały, które pojawiają się tutaj na Śląsku, mogą być niebezpieczne dla zdrowia? Dlatego, że one są z pewnym sygnałem, nie same antropominerały, bo ich jest niedużo. To są niewielkie wikwity, tak jak tu widać na przykład na przykładzie tych okazów. Natomiast one są znakiem pewnych zachodzących procesów. Jeżeli na powierzchni wykwita minerał, to znaczy, że pod spodem następuje podgrzewanie. Kladnoid tworzy się w temperaturze 300 stopni, wymagana temperatura do jego powstania. W związku z tym proszę sobie wyobrazić temperatura 300 stopni na głębokości 1 metra, 2 metrów, co oznacza, że hałda po prostu się grzeje. I to jest dla nas tego rodzaju wykwity są po prostu świadectwem problemów, z którymi się stykamy. To jest raczej signum niż coś, co jest bezpośrednim obiektem zainteresowania. Rozumiem. Emisja, jeżeli minerały wykwitały, to znaczy, że następowała duża emisja na przykład do powietrza, bo one wymagają odpowiednich stężeń, żeby się pojawiły na powierzchni. Czyli jest to spory problem, ale ciekawy, tak. Ja tutaj widziałam zdjęcia, które pokazywałaś. Część z nich akurat mnie urzekły, także są piękne, ale też zaciekawiły mnie trochę nazwy. To jest coś takiego, skąd się te nazwy biorą, bo są to nowe przecież minerały i tak już w trakcie oglądania tej prezentacji mówię, fajne, skąd się one biorą? Ktoś je Bardzo nadaje? różnie. Bardzo różnie, dlatego że odkrywca danego minerału, jest taka zasada, proponuje jakąś nazwę. Nie może proponować swojego nazwiska, ale proponuje nazwisko nazwę dla upamiętnienia czegoś. A więc mogą być minerały, które pochodzą od miejscowości. To jak kladnoid od miejscowości Kladno. Czy ten smerkowecy to od miejscowości Smerkowec w Czechach. Są także minerały, które się od nazwisk różnych znanych mineralogów albo znanych naukowców. Ten nasinit na przykład jest od nazwiska właśnie naukowca włoskiego, który nie był związany zupełnie z minerałami, ale odkrywcy podziwiali tego naukowca i wobec tego zdecydowali się, że muszą coś na ten temat zrobić, upamiętnić nazwisko. Jego nazwisko i jego osiągnięcia. Czasem powiedzmy od miejsca znalezienia, na przykład od kopalni można też nazwać. Także pomysłów jest bardzo dużo na nazwanie. Czy nazwaliście jakiś Nie, ponieważ myśmy nie odkryli nowego minerału, aczkolwiek... Życzę wam. Dziękuję bardzo, bardzo chętnie. Była odkrywcą nowego minerału. Natomiast na naszym wydziale oczywiście są osoby, które mają upamiętnione swoje nazwisko w postaci minerału. Jest taki minerał, który się nazywa gauskinit, a my mamy... Życzę fabianytu. Dziękuję bardzo. Życzę z całego serca. Mam nadzieję, że na tej hałdzie, jak się tak dobrze pooglądać, to coś tam się nowego jeszcze znajdzie. Na samym końcu mam do ciebie jeszcze takich kilka pytań szybkich, albo i dłuższych, to tam zobaczymy, jak nam pójdzie. Jaki jest twój ulubiony minerał? Kladnoid, zdecydowanie. Tak. To jest ten, jak wygląda? Możesz nam mniej więcej powiedzieć? Takie małe jakby słupki albo igiełki koloru miodowego. Można go w Polsce znaleźć? Tak, to tutaj był w prezentacji, tak? W prezentacji. No, muszę się pochwalić, że to rozszyfrowanie sposobu powstania tego minerału, ja to zrobiłam. Dlatego ulubiony. Dlatego go lubię. Ale to antropominerał, To jest tak? zdecydowanie antropominerał. A taki minerał, który gdzieś naturalnie powstał, to... Cóż, diamenty są diamenty. Przyjacielem kobiety. Kobiety. Życzę nam także diamentów wiele. Powiedz mi, Moniko, którą część swoich badań lubisz najbardziej? To chyba jest oczywiste, ale może nas zaskoczysz czymś. Nie zaskoczę. Najbardziej lubię składowiska odpadów powęglowych. Jednak hałdy to jest to, co jest w tej chwili jakby na szczycie moich zainteresowań. I myślę, że jeszcze wiele lat przede mną badań hałd. One skrywają wiele tajemnic, także jest wiele do odkrywania, jak sama powiedziałaś, a temat jest niekończący się na Śląsku szczególnie, także rzeczywiście tutaj można Skoro uszupują nam ciągle nowe hałdy,
To są ciągle nowe rzeczy do odkrycia. jest. Gdzie chciałabyś prowadzić jakieś swoje badanie? Jest jakieś miejsce albo jakaś tematyka, którą chciałabyś poruszyć? Bardzo frapują mnie tak zwane pola ogniowe w Stanach Zjednoczonych, w Pensylwanii. To są miejsca, gdzie zamknięto kopalnie działające w latach 70. I w efekcie tego, że woda podskórna nie podeszła do góry, pozostałości węgla zostały wystawione na działanie tlenu. Tam się zaczął spontaniczny pożar. W tej chwili olbrzymia ilość miejscowości została opuszczona z tego powodu, że po prostu pod spodem toczy się pożar. To jest coś takiego, jakby zaczęło się palić nam tutaj pod nogami. Tego rodzaju problem. No i niewątpliwie jest to najbardziej chyba ciekawe miejsce, jeżeli chodzi o pożary kopalniane. Natomiast jest to miejsce oczywiście bardzo niebezpieczne i tam wstępów nie ma. Nie ma raczej. Natomiast ciekawe jest, co tam się pod spodem co się tam dzieje, co tam się dzieje. Albo co będziemy mogli znaleźć tam za te x lat. No mnie też zafascynowała ta plaża, którą pokazywałaś w Stanach Zjednoczonych i fakt, że za jakiś odpowiednio długi czas przekształci się ona w skałę. Także już sobie wyobrażam tą, mam nadzieję, kolorową, bo to chyba tak będzie na samym końcu wyglądała. Nie mam zielonego pojęcia, ale myślę, że będzie też cenna. Ja myślę, że ten piaskowiec, który się tam utworzy, na pewno będzie zawierał drobiny szkła. Być może nie w takich dużych fragmentach. Czyli nie będzie to tak widoczne. Ale na pewno będzie zabierał drobiny szkła. Zresztą szkło jest obecne także na plażach Bałtyku. Oczywiście nie w takich ilościach, także jeżeli ktoś się wybiera na bursztyny, to również może zbierać szkło plażowe. Jak widać, można wyrabiać biżuterię nie tylko z bursztynów znalezionych nad morzem, ale także z innych rzeczy. Dlaczego jesteś, Moniko, dobrym naukowcem? Myślę dlatego, że ciągle ciekawią mnie różne rzeczy. Ta ciekawość to jest podstawowa rzecz u naukowca. I czy zawsze chciałaś nim być? Tak, od dziecka. Pierwsze moje marzenie o tym, co miałabym robić w życiu, to właśnie było być naukowcem. A winni są oczywiście moi rodzice, którzy kupili mi pod choinkę zestaw, który się nazywał Młody Chemik. Zestaw zawierał szereg chemikaliów, których dzisiaj oczywiście by się dziecku do ręki nie dało, natomiast ja wtedy z zapałem w kuchni produkowałam różnego rodzaju rzeczy, używając kwasu solnego, nadmarganianu, potasu. Gdzieżby ktoś teraz dał kwas solny dziecku do zabawy? Wodorotlenku sodu. Próbowałam uzyskać na przykład magnez metaliczny metodą wypierania z soli magnezu, używając miedzi. Oczywiście nie udało mi się to. Nauczyłam się, że tego nie wolno robić, że tego się nie da zrobić. Nauczyłam się, że nie wolno zatykać próbówki, jak się ją podgrzewa. Ponieważ? Ponieważ korek wylatuje i może uderzyć w szybę. Szyba przeżyła, ja też. Szyba przeżyła, kuchnia też przeżyła. Tak, nauczyłam się tego, że jak się ogrzewa próbówkę, to trzeba trzymać otwór z dala od siebie, a nie ku sobie. Nie wolno zaglądać do środka, co się dzieje. Także podstawy techniki chemicznej zdobyłam w kuchni. W bardzo młodym wieku. Tak. Także jeśli ktoś z Was, kto nas ogląda, ma takie zainteresowania, czy lubi eksperymentować, albo rodzice widzą, że dzieci lubią eksperymentować, to są to dobre kierunki. No i możecie skończyć tak jak pani profesor, mam nadzieję. I co jest Twoim największym osiągnięciem? Myślę, że zorganizowanie, właściwie trudno powiedzieć, że to ja zorganizowałam. Może uczestnictwo w zespole, który zajmuje się składowiskami, który zajmuje się odpadami powęglowymi. Ponieważ był to temat nowy, tak nowy, że kiedy opublikowaliśmy pierwszą publikację, to zarzucono nam, że nie cytujemy nikogo, a nie mieliśmy kogo zacytować. Nie mieliśmy po prostu jakby żadnych odnośników. I ta współpraca między mną, panią profesor Miszkenan, panią profesor Ciesielczuk i szeregiem innych osób w naszym wydziale, to jest co uważam za największe moje osiągnięcie życiowe. To, że
ten temat się rozwija i że ten temat będzie prawdopodobnie dalej kontynuowany. Czyli dobry zespół, dobry temat, Tak, dobra nisza, dobre miejsce, także absolutnie zgadzam się, bo przeglądając ilość publikacji byłam pod wrażeniem, także rzeczywiście to jest temat, który wydaje się być nowy i fascynujący też dla wszystkich, nie tylko tutaj dla nas lokalnie, ale zainteresowanie jest coraz większe. To tyle na dzisiaj. Pani profesor, bardzo dziękuję. Dziękuję także. Że zgodziła się pani profesor wziąć udział w tej naszej akcji popularyzacji i pokazać młodzieży, że można robić wiele. Na Śląsku będąc możecie się nawet nie spodziewać, ile dookoła jest ciekawych rzeczy i co możecie jeszcze odkryć i co się tutaj kryje na tym terenie. Więc jeśli te tematy was interesują, zapraszamy oczywiście do studiowania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a przede wszystkim w Instytucie Nauk o Ziemi, jeśli was to interesuje. I o równej godzinie widzimy się z kolejnym naszym gościem, z Dawidem Surmikiem. Bardzo was serdecznie zapraszam do kolejnego spotkania. Tym razem będzie coś o dinozaurach. Dziękujemy. Dziękuję pani profesor. Dziękuję.